Partnerem odcinka jest Pomorze Zachodnie. Drodzy Państwo, tego widoku nie da się pomylić z żadnym innym. Niezwykle szeroka, piękna, piaszczysta plaża, morze i pełne słońce, a mimo to dość zaawansowane odzienie. Gdzie jestem? Tak, jestem nad Bałtykiem. Nic to, Baśka, że maj w tym roku chłodny. Ja nawet wolę inhalować się jodem, kiedy morze jeszcze taką chłodniutką bryzą mnie owiewa. Bałtyk, no ale jaki kraj? Drodzy Państwo, Polska, jaka część Bałtyku? Pomorze Zachodnie. Jesteśmy w Międzyzdrojach i nie jestem tutaj po raz pierwszy. W wielu miejscach zachodniego Pomorza jeszcze nie byłem. Będziemy Wam ten rejon pokazywać, ale w Międzyzdrojach byłem. Nie raz nawet. I pamiętam, to wcale nie było tak dawno temu, lata 90. Całonocna podróż pociągiem, kuszetką albo samochodem niezliczona ilość godzin, walka o życie. A dzisiaj o 8 rano wsiedliśmy w auto i po 7 godzinach z maleńkim okładem, zatrzymując się po drodze na króciutkie 2 popasiki, dotankowawszy auto, jesteśmy tutaj. Międzyzdroje i plaża. I zaczniemy od tego, co przy tej plaży jest. Zresztą w ogóle na tym w Międzyzdrojach skończymy, bo wszystko, co w Międzyzdrojach najważniejsze, jest w bezpośredniej bliskości tego właśnie, tego wspaniałego położenia. Molo, Bałtyk i szczęśliwie bezchmurne niebo. W Krakowie rano lało i było pochmurno, przerażająco brzydko. A teraz idziemy. Z czym się powszechnie w kraju naszym Międzyzdroje kojarzą? No oczywiście z Festiwalem Gwiazd. I do niego dojdziemy, ale zanim to się stanie, zacznijmy u początków tej miejscowości. No, jak wiele miejsc w tej części świata nad Bałtykiem, była to mała wioska rybacka. Jej niemiecka nazwa to Mizdroj, a w zasadzie jest to zniemczona słowiańska nazwa, bo mnóstwo nazw w Niemczech dzisiejszych, aż do Hamburga, to są nazwy słowiańskie zniemczone. No tu żyli po prostu Słowianie. Nazwa polska Międzyzdroje. I owo Mizdroj, jeszcze jako Mizdroj, w latach 30. stało się dość modnym, niewielkim uzdrowiskiem. No ale potem przyszła wojna, zmiana granic, no i była to jedna z wielu miejscowości wakacyjnych nad Bałtykiem. Aż w roku 1991 wydarzyła się rzecz niebagatelna w tej naszej opowieści. Otóż powstał tutaj wielki hotel Amber. No to jest ten budynek, który za chwilę za mymi plecami zobaczycie. To był pierwszy hotel w Polsce nad Bałtykiem, który należał do międzynarodowej sieci hotelowej, zresztą austriackiej. No i skoro pojawiły się takie możliwości, chodziło o zakwaterowanie dużej ilości ludzi i o położenie, no ów hotel, mimo że jego bryła nie zachwyca dzisiaj, ale z każdego pokoju jest widok na morze, jest duży, no i leży przy samej plaży, był idealny, tak sobie pomyślał pan Waldemar Dąbrowski, był idealny, by zorganizować tutaj Festiwal Gwiazd. Inicjatywa pana Waldemara Dąbrowskiego i tenże Festiwal Gwiazd w roku 1996 się zaczął. A miejsce, którym w tej chwili idziemy, to Promenada Gwiazd. Tam kawałek dalej rozwinę się w tej sprawie, bo mam osobiste z tą historią doświadczenia. Na rzeczonej promenadzie mamy ponad 200 odcisków dłoni
przeróżnych znamienitych polskich artystów, najczęściej aktorów, ale nie tylko. No tutaj tylko koło tej ławki mamy Jerzego Trele i Leona Niemczyka. Tam przy samym zejściu na plażę dłoń Zbigniewa Wodeckiego. Dłoń jedyna w swoim rodzaju, absolutnie niezastąpiona, gdy dzierżył smyczek od skrzypiec. Absolutnie niezastąpiona, gdy dzierżył trąbkę. Niezastąpiona, gdy dzierżył mikrofon, ale fatalna, gdy dzierżył wolant kierownicy. Raz miałem okazję wracać samochodem z Warszawy do Krakowa ze Zbyszkiem i to było bardzo mocne doświadczenie. Był on równie fatalnym kierowcą, co genialnym artystą. W roku 1998 jako dziennikarza kulinarnego, początkującego nie żadną gwiazdę, zaproszono mnie tutaj i spędziliśmy z Agnieszką kilka dni w Międzyzdrojach. No, nie dostąpiliśmy zaszczytu, żeby spać w hotelu Amber, ale mieliśmy kartę, przepustkę i w nim to żywiliśmy się i mogliśmy wieczorem przychodzić do baru. Co się w tym hotelu działo? Jak niezwykle dystyngowanie śniadał i spożywał kolację Jeremi Przybora. Jak pan Piwowski z panem Głowackim kłócili się o piłkę nożną, bo głównie oglądali mecze. Wtedy były Mistrzostwa Świata i oni siedzieli, oglądali i krzyczeli na siebie, bo ich typy kibicowskie były nieco różne. No, kto tu był? Wszyscy. Pan Adam Hanuszkiewicz, który krzyczał w autobusie, gdy ktoś się spóźnił. Jechaliśmy wtedy na koncert do kontrkatedry w Kamieniu Pomorskim. Genialne organy. Jan Kanty-Pawluśkiewicz, wspaniały koncert na plaży. Grzesiu Turnał, młodszy ode mnie, ale już wtedy wielka gwiazda. Justyna Steczkowska, tak, byłem na takim maleńkim koncercie. Tam mój panel finalnie się nie odbył, ale nic, to siedzieliśmy tu i patrzyliśmy, chłonęliśmy. To było niezwykłe. Porównuje się Międzyzdroje do Cannes, no bo chodzi o festiwal. Tam gwiazdy, tu gwiazdy. No i pewnie wam się wydaje, no co, nie ma startu do Cannes. No z punktu widzenia światowości gwiazd, no to rzeczywiście te w Cannes są znane na całym świecie. Te, które przyjeżdżają tutaj, są znane głównie w kraju naszym, ale jeśli wydaje wam się, że ów pałac festiwalowy w Cannes jest znacznie wspanialszy niż to wszystko, co widzicie tu, to jesteście w błędzie. Też byłem w Cannes, w dodatku na festiwalu, nie filmowym, kulinarnym. Byłem w tym pałacu. To jest po prostu bunkier betonowy z lat 70. Owszem, jak tam wyłożą dywany, jak pojawi się tłum fotoreporterów, jak błyskają flesze, jak panowie w smokingach, panie w długich sukniach, znane wszechświatowo, się przechadzają, no to nam się wydaje, o, to jest nie wiadomo co. Ale i tutaj tak bywa. Też są dywany, też są niezwykłe imprezy, również na plaży. No, Cannes jest trochę inne. Tam rosną palmy. Inne położenie geograficzne. Tu palm nie ma, ale Bałtyk ma swoje inne zalety, moi drodzy. Więc nie lekceważmy Międzyzdrojów. Kulinarne miejsca budzą się już z przedsezonowego letargu. No, z reguły na molo albo w jego najbliższej okolicy mamy coś, co ludzie wybierają powodowani raczej pierwszym odruchem niż jakąś głębszą kalkulacją. No więc są to rzeczy dość mało wymagające, typu bubble tea, gofry, lody, ewentualnie pizza na kawałki i tego typu historie. Ale można znaleźć też coś, co naprawdę reprezentuje lokalną kuchnię. I właśnie mamy taki adres. Miejsce nazywa się Oktopus, nie Octopussy, to z Bonda. Oktopus. I tam udajemy się na kolację. Karta jest tu niezwykle obszerna, no bo różne potrzeby mają kuracjusze, wczasowicze i po prostu turyści. Jest dość długi dział z pizzą, z makaronami. Są klasyki typu schabowym, ale przecież nie po to tutaj przyjechałem. Ale
i konstatuję ową wieść z prawdziwą przyjemnością. Są też klasyki takie, jakie właśnie tutaj powinny być, czyli rzeczy morskie. No, jesteśmy w końcu 50 metrów od morza. No i mam kilka z nich przed sobą. Jedna tylko pozycja ciepła. Oczywiście nie dlatego, że tylko jedna jest, ale no, są po prostu ryby smażone albo ryby z pieca. Ryb smażonych będziemy jeszcze trochę mieli, więc takie rzeczy trochę bardziej rafine. Zacznijmy od zupy rybnej. Jedyne danie na ciepło, o które poprosiłem, to jest kombinacja łososiowo-dorszowo-mulowa i jest to kombinacja bardzo przyjemna. Przede wszystkim ekstraktywny wywar, rzeczywiście rybny. Ryba nie jest rozgotowana. Tak, bardzo dobra zupa. Teraz rzeczy na zimno. Paprykarz. Człowiek z moich stron, wyobrażając sobie paprykarz, myśli o kawałkach mięsa, ryb, jarzyn w sosie z papryką i śmietaną. Ale jesteśmy, moi drodzy, na Pomorzu Zachodnim i tutaj inny paprykarz gra skrzypce pierwsze, mianowicie coś, co jest robione na wzór słynnego paprykarza szczecińskiego. Czyli mamy kombinację różnych ryb, mamy do tego pomidorowe podbicie, mamy być może jakieś ziarna, w tym oryginalnym był ryż, o ile sobie dobrze przypominam. No. Bardzo dobra rybna pasta, do tego domowe pieczywo. Tatar z łososia, do tego kapary, cebulka, te takie bardzo ładne bułeczki i śledź. Śledź pod postacią, która niezbyt często u nas gości, choć na szczęście coraz częściej, bo Bałtyk łączy, a więc Skandynawia nie jest daleko. Śledź w sosie musztardowym, podawany na rukwi, czyli rukoli. Sos musztardowy, ale najważniejszy jest śledź. Jędrny, jakość ryby doskonała. Sos jest lekko słodkawy, właśnie skandynawski. To jest świetna kompozycja. Jak weszliśmy tutaj, pani lojalnie nas uprzedziła o tym, czego nie ma w menu. No i w menu nie było gnocchi z kozim serem i z truflami. Na miły Bóg, nie po to tu jestem, żeby jeść trufle, gnocchi i kozi ser. Jestem tu po to, by jeść właśnie takie rzeczy. Śledź naprawdę wyborny. Nowy dzień, nowa wyspa, moi drodzy. Tak można robić nie tylko na Filipinach czy też w Polinezji Francuskiej. Można tak robić również w Polsce nad zachodnim Bałtykiem. Wczoraj byliśmy na wyspie Wolin, dzisiaj jesteśmy na wyspie Uznam. Jesteśmy przy nadbrzeżu pasażerskim w Świnoujściu i czeka na nas niebagatelna jednostka. Jednostka zwodowana we Francji, w Saint-Malo, o nazwie jakże dumnej, jakże pięknej, jakże wieloznacznej Chateaubriand. Dlaczego ta jednostka jest wyjątkowa i dlaczego nazywa się Chateaubriand? No to już wybaczcie, to trzeba rzec na pokładzie. Wypływamy z basenu portowego, drodzy Państwo, i jesteśmy w sercu statku. Oczywiście chief powiedziałby, że to maszynownia, ale tak naprawdę przecież jest to mostek kapitański, a to jest dowódca owej jednostki, pan kapitan Dariusz Mizerkiewicz. Panie kapitanie, okiem laika pogoda wyborna, a okiem wilka morskiego? Ja bym powiedział, że idealna. Nie można sobie lepszej pogody wymarzyć na rejs. Leciutki wiaterek, dużo słońca, woda. A ile wody pod kilem mamy? W tym momencie, Wystarczy? W tym momencie mamy 3 metry pod kilem. Także w zupełności możemy płynąć dalej. No to płyniemy. Moi drodzy, tak, serce statku, dusza statku, statek ma i serce, i duszę. To jest MS Chateaubriand, więc jego dusza znajduje się trochę niżej.
To jest właśnie rzeczona dusza jednostki. No trudno to nazwać kambuzem, bo kambuz to jest kuchnia dla marynarzy, a to jest po prostu kuchnia okrętowa, ogromna kuchnia, która jest większa niż w niejednej restauracji. Oryginalne wyposażenie, tak jak to zwodowano we Francji w latach 80., to tak to jest. Bo jakie było przeznaczenie tej jednostki? To był statek wycieczkowy restauracyjny, czyli pływał po francuskich wodach i ludzie zwiedzali jedząc. Teraz pływa po tutejszych wodach, ale pełni tę samą funkcję. Tutaj się karmi mniej więcej 200 osób. Może na górze zasiąść, jeść i podziwiać. Mam przed sobą standardową ofertę Chateaubrianda. Kiedy płynie się na taki niezbyt długi rejs wycieczkowy, to można sobie właśnie coś takiego zamówić. No i jest to jakże zgodne z miejscowym terroirem. Mianowicie świeża, chrupiąca bułka razem ze śledziem o nazwie Bismarck. Już kiedyś opowiadałem wam o tym. Bismarck był wielkim amatorem ryb. Uwielbiał zupę z węgorza i uwielbiał śledzie marynowane w occie. I kiedyś pewni wytwórcy śledzi przysłali mu partię i spytali się, czy mogą nazwać ją Bismarck. Bismarck powiedział, no, gdyby śledź nie był tani, to byłby podawany na królewskich stołach. Uwielbiam śledzie, proszę, niech takie właśnie śledzie Bismarck się nazywają. I do dzisiaj tak jest. Mamy również w naszych sklepach słoiki śledziowe z napisem Bismarck. Chodzi o ten typ śledzi. Sałata, cebula. Co do tego, albo miejscowe piwo, albo coś, z czego tutejsze wybrzeże Bałtyku słynie. Mianowicie sok z rokitnika wel oblepichy. Ten jest ekstremalny, 100%, więc jest niezwykle kwaśny. Ja to uwielbiam. To jest rzecz tak zdrowa, o tak wysokiej zawartości witaminy C, że aż wykrzywia, ale bardzo pasuje swoją kwasowością do Bismarcka. Jeszcze trochę ogórka, cebula, zarówno ta z marynaty, jak i świeża, sałata, bułka i moi drodzy, jedno jest pewne, kiedy Chateaubriand pływał jeszcze pod francuską banderą, to śledzi na pokładzie nie podawano. Zasada terroir, tutaj trzeba. Płyniemy świną, która za chwilę bardzo gładko, szeroko i komfortowo łączy się z Bałtykiem. Niezwykle strategiczne położenie, bardzo korzystne portowe miejsce, więc portowo wykorzystywano to od pradawna. W XIX wieku wówczas to niemieckie Swinemünde nabrało wielkiego znaczenia, no bo rozwój kolei, kolejowe połączenie z nieodległym Berlinem i to się stało głównym berlińskim portem handlowym, a z czasem jednym z ważniejszych w tej części wybrzeża niemieckim portem wojennym. Kawał niezwykłej historii. To właśnie stąd wypłynął Schleswig-Holstein, który przypłynął do Gdańska i ostrzelał Westerplatte, co zapoczątkowało II wojnę światową. No i jaka wspaniała dla nas klamra historyczna. To właśnie tutaj zatopiono pancernik Lützow, który wcześniej nazywał się Deutschland, bo Hitler powiedział, no jak Deutschland pójdzie na dno, to będzie straszna rzecz. No i poszła na dno III Rzesza. To właśnie tutaj, z tego portu rybackiego, wypływał swym kutrem Lechosław Goździk, legendarny warszawski przywódca robotniczy z roku 1956, który potem w oddaleniu od centrum kraju szukał szczęścia. To tutaj w końcu postawiono gazoport, który uniezależnił nas od rosyjskiego gazu. Kawał historii i piękne miejsce. A my teraz sobie niespiesznie po tym płyniemy.
Dzielny kadłub Chateaubrianda tnie teraz falę Bałtyku. Wyszliśmy z portu, by zobaczyć nieco więcej. Tam owo wzgórze to dzisiejsza granica z Niemcami. Piękne plaże, no i portowe wejście. Niezwykle charakterystyczna stawa. Stawa to znak nawigacyjny. Ta, ze względu na swój kształt, to stawa młyny. Dalej mamy drugą stawę, widzicie, owa wieżyczka, która świeci. Kiedy wpływa się nocą do portu bez przyrządów, to owe światła muszą na siebie nachodzić, tak jak muszka i szczerbinka. Mnóstwo ludzi, również na plaży, na razie spacery, ale w szczycie sezonu parawany i tysiące plażowiczów. Czy może być lepsze miejsce do gotowania niż pokład statku, który obficie karmi, statku restauracyjnego? No nie. Nie liczcie, że zrobię tu danie o nazwie Chateaubriand. Mówiłem przy Bismarckach o lokalności, o terroir. No więc nie jesteśmy we Francji, nie pływamy po Bretanii wodach, nie pływamy po Normandii, nie pływamy również po Morzu Śródziemnym. No więc nie Chateaubriand, to będzie dorsz, moi drodzy. Dorsz w ulubionym sosie niegdyś tej części świata, mianowicie sosie kaparowym. Zaczynamy od sosu, czyli najpierw rondelek i w tym rondelku rozgrzewam najpierw trochę masła i na tym maśle będzie szklona cebula. Cebula albo szalotka. Szalotka jest delikatniejsza, więc to ona się w środku znajdzie. Niech to najpierw złapie temperaturę. Szalotka mięknie. Teraz w środku muszą znaleźć się kapary. Kapary, jak to u nas, najczęściej nie takie solone, jak we Włoszech, tylko kapary z zalewy. Kapary. Jedna z ulubionych przypraw, na przykład w dawnym Królewcu, w Königsbergu. Słynne klopsy królewieckie, czyli Königsbergen-Klopsen, to właśnie sos kaparowy, ale sos kaparowy również bardzo często podawany do ryb smażonych, do ryb duszonych. To jest absolutna klasyka nadbałtycka i to jest powrót do dania historycznego. No więc tak, teraz musimy temu dać chwilę, gdyż te kapary muszą puścić smak. Kapary z zalewy, więc kapary nieco kwaśne. Tutaj w ogóle smak kwaśny jest niezwykle ważny. No, oblepicha welorokitnik, kwaśne potwornie. Śledzie typu Bismarck, kwaśne. Jeśli zamówicie już tam kawałek dalej, w Niemczech, sałatkę ziemniaczaną, kartofelsalat, ona będzie również bardzo kwaśna, dużo octu. Kwaśne jest ważne. To będzie kwaśne, ale kwaśne zrównoważenie. Teraz niech się poddusi 3-4 minuty. Pachnie kaparami, pachnie szalotką, pachnie masłem. Teraz płyn. To jest zwykły bulion jarzynowy. Wlewamy go nie za dużo, gdyż to jeszcze będzie potem naśmietanione. A teraz o tym, gdzie jesteśmy. Stara Świna. Tutaj mamy wyspę Uznam, tutaj mamy wyspę Wolin. I teraz, czym jest Świna? To niezwykle ciekawa rzecz. No, powiecie rzeka. No, i tak, i nie. Tak naprawdę jest to cieśnina. No zobaczcie, Odra w Szczecinie tworzy zalew. I mamy coś w rodzaju delty wstecznej Odry, która z tego zalewu 3 odnogami wpada do Bałtyku. Świna, Piana oraz Dźwina to gdzie indziej. To Inflanty, moi drodzy. No i to są takie 3 odnogi, w sensie morskim cieśniny, w sensie geograficznym, no 3 odnogi Odry, a dookoła tego wyspy.
Świnoujście leży na kilkudziesięciu wyspach, z czego większość jest niezamieszkana. To są przecudne, bardzo często jeszcze dziewicze tereny. Mamy tutaj niezłą industrię, w pewnym sensie pozytywną. Mówiłem już o gazoporcie, w ogóle port, ale mamy również przyrodę. To wszystko jest w jednym miejscu, kroczek od siebie. A teraz, sosie, proszę się gotować. Rozstawiłem sobie osłonkę wokół kuchni, ponieważ na morzu, a i na świnie, nawet jak nie wieje, to wieje. No nie widzicie tego po moich włosach, nie dlatego, żebym miał lakier, ale tutaj taki wiatr się płoży, bryza po prostu. My płyniemy, dlatego też ten gaz nie działa tak bez osłonki, jak działać powinien. A teraz już kończymy sos, więc mamy kluczowe momenty, za chwilę przejdziemy do smażenia. To wygląda w ten sposób. Szalotka miękka, kapary miękkie, smaki przeszły. I teraz trzeba to, jak już wspomniałem, zaśmietanić. Śmietana jest kwaśna, więc to jest ta kolejna doza kwaśności. Jeśli wolicie, możecie wlać tu śmietankę słodką, ale moim skromnym zdaniem z kwaśną będzie lepsze. Trochę soli, żeby się nie ścięło. I teraz trzeba to zahartować, czyli zmieniamy stopniowo temperaturę. Najpierw sprawiamy, że śmietanka jest letnia. Ona i tak nie jest wprost z lodówki, a teraz dodajemy, mieszamy i całość zagotowujemy. Sos jeszcze tylko wymaga odrobiny pieprzu. Ja mam czarny, ale jeśli wolicie, klasycznym dodatkiem do sosu kaparowego jest pieprz biały. U nas niepopularny, bardzo ciężko kupić młynki z białym pieprzem, ale na północy popularny niezwykle. Dobra, i to się teraz zagotuje, pogotuje 2 minuty i zobaczycie zmianę na kuchence. Mam tutaj 2 piękne kawałki dorsza, to są tak zwane polędwiczki z dorsza. Tak zwane, bo przecież dorsz nie ma polędwicy. Gdyby to były takie cienkie filety, to po prostu zrobiłbym z tego kotlety. Zrobiłbym z tego coś bardzo podobnego do kotletów mielonych, mięsnych. Po prostu mięso należy zemleć albo też drobno posiekać, dodać do tego odciśniętą, namoczoną wcześniej bułkę, dodać trochę koperku, dodać jajko, no i uformować to, opanierować i usmażyć, tak jak mielone. Ale, że to jest tak ładne i grube, więc usmażę to w całości panierując. Trzeba to, rzecz jasna, najpierw wcześniej potraktować solą oraz pieprzem. No i mam tutaj wszystko, co jest potrzebne do zrobienia panierunku, czyli po kolei mąka, jajko i bardzo drobna, bardzo ortodoksyjnie pszeniczna bułka tarta. Strzepujemy nadmiar mąki, teraz jajo, nurzamy obficie w jaju. O. Robię to szczypcami, żeby się nie usmarować, ale oczywiście znacznie lepiej jest to zrobić tak. Szczypce tylko na samym końcu. Musi być unurzane. I teraz tarta bułka. I za chwilę wyląduje to w oleju, który się właśnie rozgrzewa na patelni. Szczypce szczypcami, ale najważniejsza jest własna łapa. Również strzepujemy nadmiar i teraz próbna partia. Tańczy, fruwa, mruga. Można wszystko kłaść na patelnię. Smażymy z obu stron na rumiano w gorącym oleju roślinnym. Sos zgęstniał i teraz jakże ważkie pytanie, a zarazem odpowiedź na to pytanie. Czy można zrobić gęsty, ekstraktywny sos, ale przede wszystkim gęsty, nie używając zasmażki, nie używając mąki? No i sami widzicie, że odpowiedź na to pytanie jest pozytywna. Można, tylko po prostu należy to odparować. Bulion wyparował, śmietana całość zagęściła i mamy to. Teraz, czy można podawać rzeczy
spanierowane w sosie. Można, ponieważ ten przepiękny dorsz będzie się na takie płatki rozchodził i tenże sos jest idealny do tego. A no jeszcze tutaj zrobimy tak. Będzie idealny, żeby jego kawałeczki w sosie moczyć. Sami zobaczcie zresztą. Przekrój. Biała ryba. Fragmenciki. To jest właśnie ten płateczek, o którym mówiłem. To jest ten płateczek i trochę tego sosu. Moi drodzy, to jest miejscowy smak. Cieszę się. Pokład jednostki restauracyjnej zobowiązuje. Teraz Świnoujście lądowe. Zacznijmy od stwierdzenia, że jest to niebagatelne miasto pod 40 000 mieszkańców. Momentami piękna, stara architektura, ale nie wszędzie. Dlaczegoż to Świnoujście nie wygląda tak samo jak na przykład sąsiedni niemal niemiecki Albeck, czyli miejsce, które ma całkowicie zachowaną strukturę zabytkową. No, bardzo prosty powód. Wojna i tutaj był przecież port wojenny, w ogóle port, więc bombardowania. To, co zostało, zostało. W miejscach, gdzie spadły bomby, postawiono coś takiego. To widzimy bardzo często na zachodzie Polski. Takie klocki, rynek w Bolesławcu pełen jest na przykład takowych budowli. Ale jest naprawdę ładnie i to wszystko trzyma się kupy. A w dodatku miasto to, mimo że dość spore, pełni jeszcze jedną bardzo ważną dla przyjezdnych funkcję. Ale o tym za chwilę. Musicie wiedzieć, że od roku 1830, tak, 1830, wtedy to w Królestwie Polskim wybuchło powstanie listopadowe, a władze pruskie w tymże roku nadały Swinemünde, czyli Świnoujściu, status uzdrowiska i ten status miasto cały czas dzierży. Jestem w restauracji Neptun. Ten budynek za mną to główna tejże restauracji siedziba, to ogródek. I to postawiono pierwotnie jako restaurację, żeby karmić kuracjuszy. No, w PRL-u był tu m.in. bar mleczny, ale cały czas karmiono ludzi. W tej chwili jest to porządna restauracja. No i kto tutaj na przestrzeni tych dziejów bywał? No, różni znani kuracjusze, choć nie zawsze bardzo chwalebne postaci, no bo był tu, Kaiser Wilhelm II, Wilhelm Canaris, szef Abwehry, powieszony na strunie po zamachu na Hitlera w Wilczym Szańcu. Bywał tutaj również Goering, ale bywali tutaj i bohaterowie kultury niezwykle światli, kultury, a nie złowieszczej historii. No, na przykład rodzina Kossaków jeździła tutaj bardzo chętnie przed wojną. Tak, do Niemiec. To w tej chwili nie Swinemünde, Świnoujście. W dalszym ciągu uzdrowisko. Dwie rzeczy mam przed sobą do jedzenia. Zacznijmy od tej. Kremowa konsystencja, zupna, bo jest to kremowa zupa rybna zaprawiana chrzanem z dodatkiem wędzonych ryb oraz takich plastereczków boczku. I już wam spieszę donieść, jakie to jest. Jest świetne. Po pierwsze, chrzan nie jest octowy, więc nie zabija tego. Płyn delikatny, doskonałe wędzone ryby i czuje się ów wędzony smak w ustach. Świetna zupa. Ryby wędzone miejscowe. Sandacz, nie wiem czy jest miejscowy, ale sandacze tutaj w Zalewie Szczecińskim jak najbardziej są. Więc mamy sandacza, no, niezwykle zrobionego w sposób dietetyczny, rzecz można, gdyż jest to ryba na parze ugotowana
podawana z ikrą z łososia na pire kalafiorowym. Więc trochę ryby, trochę pire i trochę ikry. To też jest bardzo przemyślana rzecz, ponieważ pire jest delikatne, więc nie dominuje nad ową rybą. Dobra, zapomnijmy o tych wszystkich słynnych, acz negatywnych bohaterach. Skupmy się na kossaku, na przykład na Wojciechu. Jestem pewien, że by mu to smakowało. Każdy szanujący się uzdrowiskowy kurort musi mieć swoją promenadę. No, nie inaczej jest w Świnoujściu. Dawna promenada biegła tam, gdzie teraz biegnie ulica. Przy niej wzniesiono różne pensjonaty, najczęściej też prywatne wille. To mi zresztą niezwykle przypomina swym klimatem Sopot, ale to podobieństwo nie jest przypadkowe, no bo ówczesny Sopot i Swineminde leżały w tym samym kraju i w podobnym stylu rzeczy budowano. I jedno i drugie nad Bałtykiem. Ta promenada, którą teraz idę, po której stąpam, to jest rzecz nowa z 2020 roku. I kiedy się pójdzie tam, ona zamieni się w ścieżkę pieszo-rowerową i łączy dwa kraje. Bo w ten sposób możemy dojść do Niemiec. Chodźmy kawałek dalej i skręćmy na plażę, bo plaża jest tu. Sezon jeszcze się nie zaczął, ale pierwsze parawany i plażowe negliże już tak. Tutejsze plaże nazywane są jednymi z najpiękniejszych nad Bałtykiem ze względu na ich szerokość. No i nie jest to hasło reklamowe. To są rzeczywiście piękne plaże. Idę od strony Świnoujścia i gdybym tak poszedł dalej, to dosłownie kawałeczek stąd mamy Niemcy. Dzisiaj żadnej granicy, więc mógłbym do Niemiec dojść plażą, mógłbym dojść ową promenadą, a mógłbym też pojechać rowerem, gdyż są tutaj wspaniałe trasy rowerowe. No i oczywiście jak tutaj będziecie, to zróbcie to. Też kawał historii. Tam mamy Heringsdorf, którego częścią jest Albeck, Molo Cesarskie i również zachowane kuracyjne miejsce kiedyś, nawet mniej ważne od Swineminde, czyli Świnoujścia. Ale, moi drodzy, zróbcie to wy, gdyż nasza opowieść właśnie w tym miejscu się kończy, ponieważ tematem naszej opowieści jest Pomorze Zachodnie. A tutaj dosłownie 300 metrów dalej zaczyna się inny region. Nawet nie chodzi o kraj, inny region. To już jest Mecklenburgia, Pomorze Przednie. Moi drodzy, odwiedzajcie te miejsca, bo naprawdę jest tu ślicznie.